Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy kiełbasę ze schabu z czosnkiem niedźwiedzim. Przygotowana według tego przepisu kiełbasa będzie na pewno smakować amatorom chudszej wędliny. Delikatne, chude mięso ze schabu jest soczyste i bardzo smaczne. Mamy sezon na czosnek niedźwiedzi, więc możemy się cieszyć świeżymi liśćmi. W tym przepisie możemy też użyć suszonego czosnku niedźwiedziego. Składniki do wykonania kiełbasy. 1 kg schabu, ja wybrałam schab bardziej tłusty. 2 listki czosnku niedźwiedziego można zamienić na 2 płaskie łyżeczki suszonego czosnku niedźwiedziego. 9 g soli peklującej, 9 g soli kuchennej, pół łyżeczki pieprzu, 1 g startej gałki muszkatołowej i 1 g kminu rzymskiego. 120 ml przygotowanej zimnej wody, 1 łyżeczka żelatyny. Łyżeczkę żelatyny wsypuję do wody, żeby żelatyna napęczniała. Dzięki temu ładnie wymiesza się z mięsem. Mój schab jest bardziej tłusty, specjalnie wybierałam kawałek z większą ilością tłuszczu. Jeżeli schab jest bardzo chudy, możemy dołożyć około 150 g boczku. Zdejmuję ze schabu tłuste części i tkankę łączną. Schab mam już oczyszczony. Tłuste części kroję w mniejsze kawałki. Kiełbasę będę przygotowywać w osłonce o średnicy 45 mm. Z tej ilości mięsa wyjdzie mi 3 kiełbaski po około 20 cm długości. W opisie pod filmem podam przybliżone ilości masy mięsnej przypadającej na 10 cm osłonek o różnej średnicy. Na końcach trzeba dodać po około 10 cm na zawiązanie kiełbasy. Osłonki zalałam wodą i przyciskam miseczką. Do wody, w której moczą się osłonki, można dodać łyżkę lub 2 dymu w płynie. Chude mięso kroję w kostkę o boku około 1 cm. Chcę, żeby w kiełbasie były ładne kawałki mięsa, dlatego nie mielę na szarpaku. Czosnek niedźwiedzi siekam na drobno. Można też zemleć w maszynce razem z tłustym mięsem. Potrzebuję około 1 łyżki posiekanego czosnku niedźwiedziego, to jest 2 listki. Tłuste części zmielę na sitku o średnicy oczek około 3 mm. Mięso mam już zmielone. Osłonki zawiązałam z jednej strony bawełnianym sznurkiem. Zmielone mięso przekładam do chudych kawałków
i czosnku niedźwiedziego. Dodaję wodę z namoczoną żelatyną. Do soli dodaję przyprawy, szczyptę gałki muszkatołowej, szczyptę kminu rzymskiego, i pół łyżeczki pieprzu. Mieszam sól z przyprawami. Sól peklującą można zastąpić solą kuchenną, ale wtedy kiełbasę trzeba zjeść w ciągu 3–4 dni. Wyrabiam masę mięsną. Mięso wyrabiam do momentu, aż masa zacznie tężeć i nie będzie wodnista. Włókna mięśniowe się rozluźnią i mięso wchłonie wodę. Przy tej ilości mięsa trwa to kilka minut. Masa jest już wyrobiona, zrobiła się gęsta i kleista. Osłonki o średnicy 45 mm trzeba napełniać maszynką z lejkiem lub nadziewarką. Grubsze można napełniać łyżką. Zakładam osłonkę na lejek. Średnica otworu na końcu lejka to około 20 mm. Do każdej osłonki wycisnę około 20 cm mięsa. Przy napełnianiu maszynką przyda się pomoc drugiej osoby. Mięso, które na koniec zostanie w lejku, można wypchnąć chlebem lub użyć np. trzonka drewnianej łyżki. Zawiązuję końce i 3 kiełbaski o długości 20 cm mam już gotowe. Tak przygotowane kiełbaski zostawiam na 24 godziny w lodówce. Następnego dnia kiełbasę możemy poddać obróbce cieplnej. Przyda się taki termometr, nie jest drogi, kosztuje około 15 do 20 zł, a będzie służył przez lata. Na termometrze w tym miejscu jest zgrubienie, tu jest sonda, która mierzy temperaturę. Staram się, żeby to miejsce było w środku batona. Wkładam kiełbasę do frytkownicy beztłuszczowej, można też użyć piekarnika. Kiełbasę będę podgrzewać w temperaturze 80 stopni Celsjusza do momentu, aż temperatura wewnątrz kiełbasy będzie wynosić 68 stopni Celsjusza. Między kiełbaskami trzeba zostawić odstępy, żeby powietrze mogło swobodnie przepływać. Minęło 75 minut. Temperatura w kiełbasie wynosi 68 stopni Celsjusza. Zostawiam kiełbasę do ostudzenia, a następnie na noc w lodówce.
Termometr wyjmę, jak kiełbasa trochę przestygnie. Po nocy w lodówce kiełbasa jest gotowa do jedzenia. Mięsko ładnie stężało, kiełbasa jest zwarta. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda w środku. Po przekrojeniu kiełbasa wygląda tak. Widać ładne kawałki schabu otoczone przez zmielone mięso z przyprawami. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w plasterkach. Bardzo ładnie się kroi, nic się nie rozpada. Skórka lekko odchodzi od mięsa. Plasterki są elastyczne, nie kruszą się. Mięso jest delikatne, miękkie i soczyste. Pyszna kiełbasa ze schabu z czosnkiem niedźwiedzim będzie doskonała na świąteczny stół lub po prostu na kanapki. Jest idealną propozycją dla osób, które nie lubią tłustej wędliny. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.